pieczywka. Marnie, bardzo marnie. Praktycznie naraziłem rodzinę na widmo śmierci głodowej. No cóż, poszukamy składników i zobaczymy, czy da się coś zrobić. No i teraz jesteśmy w takim momencie, że możemy zacząć mieszać chlebek. Co mamy na stole? Maszyna do mieszania chleba. Można używać miksera planetarnego. Ja używam takiej maszyny do robienia chleba, ale wyłącznie jako mieszalnik. Naprawdę nie ma większego znaczenia, czy ta maszyna została kupiona na Allegro za 100 zł, czy też za 550 w markecie. Przynajmniej według mnie. Ważne jest jedno. Ważne jest, żeby ta maszynka posiadała 2 mieszadełka, bo to jest istotne, lepiej wyrabia ciasto. I żeby działała. I to jest istotne. Według mnie nawet te najlepsze, najdroższe nie są w stanie zrobić takiego porządnego chleba, jaki się zrobi w piekarniku. Także tak, maszynkę mamy. Co nam będzie potrzebne? Potrzebne będzie nam jeszcze cukier i sól. Potrzebne nam jest zakwaszone ciasto, które tu już mamy przygotowane. Cały koszyk mąk, coś z tego wybierzemy. Oliwa. Startujemy. Otwieramy maszynkę. Na sam spód sypiemy to, czego nie do końca lubią drożdże i zakwasy, czyli sól. Łyżeczkę. Potem przydaje się też cukier z pół łyżeczki. Oliwa z oliwek. Najlepiej taka, jaka komu smakuje i ładnie pachnie, bo to nada odpowiedni smak i aromat dla naszego chlebka. Moja maszynka, jak widać, jest mocno sfatygowana, a nie nowa i prosto z marketu, dlatego że jest używana. Jest używana, a tak ma wyglądać. Teraz tak, tutaj mamy około 20 deko mąki w tym zakwaszonym już cieście. Na całość potrzebujemy 60-70, więc tutaj jest waga, musimy sobie resztę pomieszać i zważyć. To jest sama mąka żytnia. Mąka żytnia 720 tam była użyta i takiej samej mąki trochę sobie tutaj nasypiemy. No mamy to 170 gram. Mąka przednia, naprawdę nie ma większego znaczenia, co tu pomieszane. Oczywiście są przepisy na chleb bardzo precyzyjne i wtedy trzymamy się ściśle przepisów po to, żeby mieć konkretny efekt, ale chleb to nie jest żadna filozofia. To, co mamy, z czego pomieszamy, to nam wyjdzie. No i właśnie teraz taki eksperyment robimy. 405, czyli tortowa, mąka pszenna. No już mamy 350 gram prawie. Mąka gryczana, a czemuż by nie? Proszę bardzo. Mamy 400 gram. Mąka razowa żytnia. Mamy prawie 500. Mieliśmy mieć między 400 a 600, to jest akurat dobrze. No i teraz tak. To wsypujemy do maszynki. Możemy sobie dla podniesienia atrakcyjności chlebka wsypać tutaj z garść słonecznika. Ziarno słonecznika ja osobiście bardzo lubię. Jeszcze mały otworek, ciężko leci. O. I teraz tak. Taki pojemniczek za chwilę będzie nam potrzebny. I zakwaszone ciasto. Jest to mąka 720. Już ładnie widać sfermentowana, pięknie urosła. To jest znakomita baza do ciasta. Nada nam bardzo fajny smak. A resztkę z tego słoika zbierzemy sobie tu. No i co? I teraz trzeba tę maszynkę włączyć. Tylko i wyłącznie mieszamy, więc wybieramy program tylko do mieszania. Odpalamy. Mamy przygotowaną ciepłą wodę, nie za gorącą, to powinna być letnia woda. Troszeczkę jej trzeba dolać. W zależności od tego, jak gęsty był
zakwas tutaj, zakwaszone ciasto zrobione. Tej wody może być potrzebna różna ilość, od 200 do 300 ml. Żeby pomieszać sobie w maszynce, lepiej mieć taką drewnianą łopatkę. Bezpieczniej dla tego pojemniczka, no jak i dla nas. Dobra. Jaką to ma mieć konsystencję? Jak się pomiesza, to zaraz pokażemy. Na razie niech się miesza i za chwilę zobaczymy. I chlebek nam się wyrabia. Maszynka trochę hałasuje. O, tak mniej więcej powinno wyglądać ciasto. Powinno się kleić do rąk, ale jednak nie tak, żeby na dłoniach zostawać. Powinno być wyraźnie plastyczne, wyraźnie ciągliwe. Znaczy się, że gluten odpowiednio został uwolniony. Teraz tak, jeżeli byśmy ciasto zostawili w tej formie, w jakiej jest, to będziemy mieli typowy chleb na zakwasie, czysty. Taki chlebek po wyrobieniu będzie nam rósł od 6 do 10 godzin. Jeżeli nie mamy tyle czasu i chcielibyśmy, żeby po wyrobieniu za godzinkę ten chleb był gotowy do pieczenia, musimy się zaposiłkować drożdżami i zrobić tak zwany chlebek mieszany. Jedna łyżeczka to jest 4 gramy, 2 łyżeczki to jest 8 gram. Tak mniej więcej oczywiście, to wystarczy spokojnie, żeby ten chlebek nam urósł za godzinkę. Niech się wyrabia dalej. Maszynka przestała hałasować, to znaczy się, że ciasto jest wyrobione. Bez względu na to, czy używamy tego typu maszyny, czy używamy miksera planetarnego, takie mieszanie powinno trwać około 30 minut. No można to też wyrabiać ręcznie. Ja znam takich, którzy to robią, ale to wymaga troszeczkę więcej wprawy i więcej czasu, no i dość dużo naprawdę siły. Dla tych, którzy rozpoczynają tą przygodę, polecam mikser planetarny albo tego typu maszynkę, z tym, że tak jak powiedziałem, nie ma co się silić na drogą, markową maszynę, jak najtańsza z 2 mieszadełkami, bo i tak tylko tą funkcję będziemy wykorzystać. Tak naprawdę ta maszyna się nadaje do tego, żeby zrobić w miarę przyzwoity chleb tostowy. Każdy inny chleb ma bardzo dużo do życzenia. Ciasto jest zrobione. Żeby je dobrze wyjąć i łatwo, to powinniśmy sobie rączki nasmarować olejem. Też nam się przyda troszeczkę oliwy do takiego pojemniczka, który tutaj mamy, do którego to ciasto za chwileczkę przełożymy, żeby sobie spokojnie rosło. Jak mamy dłonie wysmarowane oliwą, zdecydowanie łatwiej nam takie ciasto wyjąć. Nie należy zapominać, że to są mieszadełka ukryte. Trzeba je wyciągnąć. Jedno odzyskane. Drugie za chwilę będzie też. Potem to wszystko pójdzie do zmywarki, żeby je wymyło. Dobrze jest też to, co mamy na dłoniach. Resztki oliwy, żeby się ładnie w ciasto wrobiły, żeby tutaj nie pozostały jakieś grubsze plamy, które mogły powodować rozdzielanie się warstw. Jak widać, ciasto jest elastyczne, rozciągliwe. Tak powinno wyglądać. Robimy z nich kuleczkę w miarę ładną i wrzucamy do naszego naczynka, takiego może być szklanego. Przypominam, że dodaliśmy tutaj drożdżyki, więc będzie rosło od około 30 minut do godziny, w zależności od temperatury. Takie osłonięcie folią stworzy taki przyjemny mikroklimat w środku i będzie nam ciasteczko rosło. Jak podwoi swoją objętość, to będzie ten moment, żeby się nim zająć dalej, a co będzie dalej, za chwilę zobaczymy. A teraz tu stoi nam jeszcze ten słoiczek, z którego resztki zakwaszonego ciasta wyciekły i mamy zaczątek na następny chlebek na zakwasie. Zamykamy do lodóweczki i tak może sobie spokojnie czekać. No to do zobaczenia za kilkadziesiąt minut.
na stole pozmieniało. Jest większy porządek. Będziemy przystępować do kolejnych działań. Tutaj pokażemy. Ciasto już bardzo ładnie podrosło. Jeszcze to nie jest ten szczyt, który nas interesuje, ale jest czas, żeby zająć się kolejnymi przygotowaniami. Ja to jeszcze raz zasłonię, a zdjąłem tylko na chwilę, żeby pokazać, że faktycznie już troszeczkę podrosło. Minęło jakieś dobre 20 minut od poprzedniego momentu. I teraz tak, chlebek możemy robić w różnego rodzaju foremkach. Ja ostatnio ulubiłem sobie garnek rzymski. Co to jest garnek rzymski? A o coś takiego. Wykonane z cegłopodobnego materiału, porowatego, chłonącego wodę. Jeżeli ciasto wyłożymy do środka i wcześniej namoczymy ten garnek, jak namoczymy zaraz pokażę, to chlebek piecze się tak jak w prawdziwym piecu chlebowym w otoczeniu delikatnej pary wodnej. Dzięki temu wychodzi pięknie wyrośnięty i bardzo chrupiący. Gdzieś mamy tak mniej więcej 10-15 minut czasu jeszcze, zanim to ciasto będzie w pełni wyrośnięte. I teraz taki garnek rzymski należy w 1/3 wypełnić wodą. Tak mniej więcej w 1/3. Woda nie musi być ciepła, ale też nie powinna być lodowata. Tak mniej więcej 10-15 minut, to już teraz zależy głównie od tego, jak szybko nam to ciasto będzie rosło. Ta woda powinna stać w tych naczyniach, w tych połówkach naczyń w zasadzie, i dzięki temu ta wilgoć zostanie wchłonięta, potem w trakcie pieczenia zostanie oddana. I co będzie dalej, to też za chwileczkę pokażemy, niech minie te kolejne 10-15 minut. Ciasto już nam się nie mieści w naszym naczynku. Jest gotowe do tego, żeby je przełożyć, ale czeka nas jeszcze parę zabiegów. Po pierwsze, do dolnej tej żebrowanej części wlewamy troszeczkę oliwy. Dokładnie trzeba wysmarować dno i boczne ścianki, żeby to zapobiegało przywieraniu pieczywka. Chlebek ładnie wyrośnie i będzie miał tendencję do mocnego zakleszczenia. Jeszcze użyję tutaj słodu jęczmiennego, w zasadzie grubo mielonego, niemalże jako tręby. Mogą to być płatki owsiane, kukurydziane, cokolwiek innego, co pozwoli nam stworzyć taką warstwę ochronną. Widać, jak się ładnie rozłożyło. Jeszcze odrobina oliwy na dłonie. To nam teraz pozwoli delikatnie przełożyć to pięknie wyrośnięte ciasto. Pachnie cudownie. Pachnie oliwą, pachnie drożdżami, pachnie zakwasem. Wszystko co najlepsze. Bez jakiejś brutalnej ingerencji staramy się to zmieścić. Na razie jest nierównomierne, ale przykryjemy to, schowamy do piekarnika jeszcze na 10-15 minut i potem dopiero włączymy pieczenie. W tym czasie, w ciągu tych 10-15 minut, to jeszcze powinno nam troszeczkę podrosnąć i wypełnić ładnie te przestrzenie. Efekt końcowy zobaczymy potem. Także teraz przykrywamy i za chwilę wstawimy do piekarnika. Niniejszym przedstawiam Wam moją kuchenkę. Ze 30 lat ma chyba. Na pewno działa lepiej niż wszystkie inne, które są nowe i prosto ze sklepu wyjęte. Podejrzewam, że jeszcze z drugie 30 lat podziała.
bo jest pod każdym względem niezawodna, wszystko nadal pracuje idealnie. Nastawiamy na 15 minutek i pozwalamy rosnąć. Potem włączymy pieczenie. No, czas już na nas. To co teraz? Teraz tak. Grzanie góra-dół. 200 stopni. I godzinka czasu. Za godzinkę będzie gorący chlebek. No i czas na finał. Spędziliśmy sporo czasu na pieczeniu dzisiejszego chlebka i zobaczymy, co nam wyszło. Tak wygląda w garnku rzymskim. Prawda, że ładnie? Jutro na śniadanko będzie świeżutki chlebek. Smacznego życzę.